Cześć, jestem Michał i teraz nauczę Cię gry w Pyramind. Pyramind to gra logiczna, w której musimy wypełnić planszę piramidami o różnych wysokościach w taki sposób, żeby liczby nie powtarzały się w wierszach ani w kolumnach, podobnie jak w Sudoku. Każda plansza będzie mieć dokładnie jedno rozwiązanie. Na brzegach planszy ustawieni są obserwatorzy. Obserwatorów możemy sobie wyobrazić jako osoby z lunetą, patrzące przed siebie i widzące z daleka czubki piramid. Zacznijmy rozwiązanie planszy od obserwatora widzącego 4 piramidy. Obserwator ten, patrząc w stronę planszy, musi widzieć dokładnie 4 piramidy. Piramidy mogą mieć różne wysokości. W przypadku tej planszy mogą być to liczby od 1 do 4, gdzie 1 będzie oznaczało najniższą piramidę, a 4 najwyższą. Wysokie piramidy będą zasłaniać niskie piramidy, wobec czego obserwator ten musi widzieć piramidy w kolejności od najniższej do najwyższej. Piramidy i notatki stawiamy lub usuwamy wybierając pole na planszy i dotykając menu na dole. Teraz przejdźmy do obserwatora, który może zobaczyć dokładnie jedną piramidę. Musi on widzieć piramidę o wysokości 4, bo najwyższa piramida zasłoni wszystkie inne piramidy w tej kolumnie. Będzie to zawsze taka zasada, że jeśli obserwator widzi jedną piramidę, to wstawiamy najwyższą piramidę tuż przed nim. Pozostały nam podpowiedzi od 2 pozostałych obserwatorów na planszy. Obydwoje widzą 2 piramidy. Łatwiej nam będzie jednak ocenić sytuację z poziomu obserwatora tuż obok tego widzącego jedną piramidę. Wiemy, że musi on widzieć 2 piramidy, ale w ostatnim rzędzie stoi już piramida o wysokości 4. Jedynym możliwym rozwiązaniem w tej sytuacji jest wstawienie piramidy o wysokości 3 przed samym obserwatorem. Tylko w takiej sytuacji obserwator będzie widział dokładnie 2 piramidy, całą piramidę o wysokości 3 tuż przed sobą i czubek piramidy o wysokości 4 w oddali. Piramida o wysokości 3 zasłoni piramidę o wysokościach 1 oraz 2 pomiędzy. Przejdźmy do naszej ostatniej podpowiedzi, obserwatora po lewej stronie. Pamiętajmy, że w ramach rzędu i kolumny nie mogą wystąpić takie same piramidy. Dzięki tej zasadzie wiemy, że piramidy o wysokościach 3 i 4 nie mogą już wystąpić w 2 pierwszych kolumnach, czyli tu i tu. Jeśli spróbujemy dodać taką samą piramidę, zrobi nam się notatka. Cofnijmy ten ruch przyciskiem na dole. W kolumnie 3 i 4 na razie wiemy tylko, że będą postawione piramidy 3 i 4. Dodajmy takie notatki. W pierwszej kolumnie, jeśli postawimy 1, to obserwator będzie mógł widzieć więcej niż 2 piramidy, bo 1 nie zasłoni żadnej innej piramidy. Do wyboru zostaje nam w tym przypadku tylko piramida o wysokości 2. W drugim rzędzie zostaje nam wobec czego piramida o wysokości 1. W 2 ostatnich rzędach nie chcemy dopuścić do sytuacji, żeby obserwator zobaczył niedozwoloną liczbę piramid. Taka sytuacja zostanie oznaczona czerwonym kolorem obserwatora. Możemy wyczyścić błędne pola przytrzymaniem na nim palca. Zostaje nam więc kolejność 2, 1, 4 i 3. Teraz wypełniamy resztę planszy zgodnie z zasadą, że piramidy nie mogą się powtarzać w ramach rzędu i kolumny. Zaczynajmy od pól, w których nie mamy innego wyboru. Plansza może mieć wyłącznie jedno rozwiązanie, ale w cięższych poziomach może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie dozwolonych parę kombinacji liczb dla obserwatorów i będziemy musieli je po kolei sprawdzać, ale poprawne rozwiązanie zawsze będzie tylko jedno. Gratuluję wytrwania do końca poradnika. Życzę miłej gry i wysokich wyników w wyzwaniach codziennych.